Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Słuchajcie, jak wiecie z filmów moich ostatnich, jestem posiadaczem S22 Ultra, który kupiłem szczególnie pod robienie zdjęć, nagrywanie filmów, ale także aby pozbyć się lustrzanki ze swojego zaplecza. I o ile nie mogę złego słowa powiedzieć na funkcjonowanie tego telefonu tak w całym ogóle, to posiada on minusy, a jeden z nich jest całkiem duży i chciałbym dzisiaj o nim napomknąć, ponieważ od Samsunga o tym nie usłyszycie. Jak dobrze wiecie, telefon ten wyposażony jest w kilka obiektywów, m.in. szerokokątny, obiektyw zwykły razy 1, obiektyw razy 3 i teleobiektyw. I to właśnie z teleobiektywem są największe problemy, jeżeli chodzi o jego ostatnie funkcjonowanie, ponieważ na początku, po kupnie tego telefonu, były lekkie problemy z jakością połączeń. Dlaczego mówię lekkie? Ponieważ były bardzo sporadyczne, występowały przez okres około tygodnia i telefon ten po aktualizacji wrócił do normalnego funkcjonowania. Jeżeli chodzi o dalsze problemy, które były, no to tu już problem był związany z GPS-em i ten problem był raczej szerzej dyskutowany w internecie, ponieważ GPS po prostu przestawał funkcjonować, zamrażał się, stawał w pewnym miejscu i trzeba było restartować telefon, aby ponownie można było z niego skorzystać. Ale to, co pojawiło się jakiś czas temu, mam wrażenie, że po pewnej aktualizacji, bądź po prostu wyszła ta wada fabryczna, bo wydaje mi się, że to jest wada fabryczna, o czym Wam zaraz powiem, to, że ten obiektyw bardzo źle ostrzy, albo czasami i w ogóle. I spójrzcie, żeby nie być gołosłownym i za długo nie przeciągając. Wiele osób, kiedy kupuje takie telefony, posługuje się nimi, kręcąc wszystkie filmy w formie takiej właśnie wertykalnej. I kiedy odpalimy sobie nasze narzędzie do robienia zdjęć, to możemy zobaczyć, że mamy tutaj kilka obiektywów. I tak jak mówię, mamy nasz szeroki kąt. Mamy obiektyw razy 1, czyli ten główny. To jest ten szeroki. Widzicie teraz na przebitkach, tutaj kamera Wam to wszystko nagrywa. Mamy również nasz obiektyw razy 3, który znajduje się tutaj z boku. To jest taki mały, właśnie go teraz zakryłem. I zobaczcie, teraz crème de la crème, wycelujemy sobie w coś ładnego, czyli nasz obiektyw razy 10. Pięknie przybliżył, pięknie wyostrzył i żeby nie być gołosłownym, zakryjemy teraz ten obiektyw, jak widzicie. W słabym świetle ten obiektyw przełącza się na ten 3, ponieważ on jest bardzo ciemny, ma 4,9, jak dobrze pamiętam, i nie zawsze zbiera dobre światło, przez co musi przełączyć się na ten mały tutaj. Już pokazuję, który. Na ten, aby można było nagrać dobre wideo lub zrobić dobre zdjęcie. Sęk w tym, że kiedy sobie chcemy nagrać jakiś film albo zrobić zdjęcie tym obiektywem razy 10, ale już horyzontalnie, tak żeby można było zobaczyć na telewizorze, żeby można było gdzieś puścić na laptopie, to tu pojawiają się problemy. Oczywiście obiektyw razy 0,6, czyli szerokokątny, działa bezproblemowo i możemy go sobie zakryć, zobaczcie. Następnie mamy obiektyw razy 1, czyli ten nasz główny, najładniejszy, zakrywamy go sobie, to jest ten środkowy. Jak widzicie, również działa bezproblemowo. Potem mamy zbliżenie razy 3. I tutaj również nie ma żadnego problemu, jest piękna ostrość i to jest ten mały obiektyw, o którym Wam mówiłem, już Wam pokazuję. To jest ten. Tutaj. Jest zakryty teraz przeze mnie. O, trafiłem, przepraszam. I największy problem jest, kiedy chcemy przejść do obiektywu razy 10. I to właśnie się dzieje. O tym Samsung nam nie mówi. To, co tutaj teraz widzicie, to jest właśnie działanie obiektywu telefoto razy 10. Zobaczcie, widzicie? W ogóle nie fokusuje. Nie ostrzy. Zobaczcie, przełączam się z powrotem na tryb wertykalny, czyli w pionowe nagrywanie razy 10. Pięknie wyzoomował. Wrócimy do tego traktora, żebyście widzieli to samo. Jak widzicie, jest ładna ostrość, wszystko działa. I dla pewności, jeszcze tylko zobaczymy sobie, tak zakrywa konkretnie ten obiektyw. Wracamy sobie teraz, zobaczcie, na położenie horyzontalne i ostrość jest trzymana, ponieważ już ją złapał. Zobaczcie, zakryje teraz ten obiektyw. Widzicie? Ale kiedy tylko wrócimy sobie do obiektywu razy 1, przełączy aparat i z powrotem wrócimy do 10, to dzieją się takie kwiatki. I tu, moi drodzy,
Według mojej opinii jest to uszkodzenie mechaniczne tego telefonu. Tego nie zrobi się software'owo. I już Wam mówię dlaczego. Spójrzcie na to. Widzicie? Ten telefon posiada automatyczną, optyczną stabilizację obrazu, jak również laserowe ostrzenie. I coś z tym ostrzeniem jest nie tak. Coś tu nie działa, ponieważ po puknięciu wszystko wraca do normy. Pięknie ostrzy i widać, że jest złapana ta ostrość na obrazie. Tak więc ten problem na pewno będzie musiał być rozwiązany przez serwis, ponieważ tutaj raczej nic nie da oprogramowanie. Nawet zobaczcie, pukniemy sobie dźwigienkę statywu. Chodzi o to, że coś musi w środku w tych wszystkich mechanizmach się zacinać. No ale nic. Nie będę Wam dłużej przedłużał. Zobaczymy, co powie na to serwis, czy wszystko zostanie fajnie i szybko naprawione. Powiem Wam, że ja korzystam dużo z tego obiektywu razy 10 i dopiero niedawno zauważyłem ten problem. Myślałem, że to może zostanie rozwiązane aktualizacją, ale ostatnio, kiedy tak sobie grzebałem, bawiłem się tym obiektywem, to zauważyłem, że właśnie to popukanie daje efekt, o czym oczywiście nie ma żadnej informacji na żadnej stronie internetowej, nie ma jakiegoś ogólnego komunikatu, żeby zwrócić się do serwisu, a dla mnie to wygląda po prostu na usterkę mechaniczną obiektywów. Widzicie? Teraz ostrość jest złapana. Wracamy do obiektywu razy 1, przechodzimy razy 10 i dzieją się takie kwiatki. Zobaczcie, nawet jak damy mu chwilę, żeby sfokusował się, albo może kliknijmy. Nic się nie dzieje. Klikam delikatnie, żeby nie stuknąć w telefon mocniej, ale spójrzcie. Teraz już w ogóle nie chcę. Ale wrócimy 1, 10 i jest. I zobaczcie, zakryjemy 3, żeby nie było, że to ten obiektyw akurat. I to nie jest ten, to jest 10. Tak więc będę zdawał relację, co się dalej działo z tym telefonem. Jak został naprawiony, czy został naprawiony i ile to trwało. Ale no, powiem Wam, rozumiem, że wszystko może mieć swoje usterki. Chociaż szkoda, że flagowiec miał ich tak dużo, bo te połączenia GPS, jak również, o widzicie tu teraz, jeżeli były wstrząsy, to elegancko złapał ostrość. Ale tak jak mówię, te połączenia, wstrząsy, no trochę tego za dużo jak na flagowy model. No nic, to trzymajcie się ciepło. Szerokości na drodze, pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, dajcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał. Na razie, cześć!